Witajcie moi kochani, dzisiaj zrobimy białą kiełbasę, ale przy tej okazji użyję rękawiczek, jak zawsze używam ich do mięsa. No i postanowiłem odświeżyć playlistę z sucharami, ponieważ często pada pytanie, po co używasz rękawic gotując w domu? A na innych filmikach, gdzie ich nie mam, dlaczego nie używasz? Odwieczne pytanie, można by było powiedzieć. Spróbuję odpowiedzieć raz, bo skojarzyłem go z jednym takim. Słuchaj, a mianowicie, żona wraca do domu, która pracuje w sklepie przy mięsie, no i mąż wraca, zjedli kolację, wiadomo, wieczorem, chata pusta. Siedzą sobie na kanapie, no i delikatnie zbliżają się do siebie. Żona go mizia po karku, po szyi, po twarzy. No, a on mówi, co tak śmierdzą ci ręce kiełbasą? Na co ona, jak śmierdzą. Dzisiaj była dostawa, kiełbasa świeża. No, dlatego ja używam rękawic. A mianowicie używam rękawic z przyzwyczajenia. Dużo robiłem przy mięsie, gotowałem dla wielu ludzi, więc to było standardem u mnie i jestem przyzwyczajony do rękawiczek. A teraz zabierzmy się za naszą białą kiełbasę. Biała kiełbasa. Prosta, ale każdy ma jakieś swoje podejście. Ja używam 30% tłuszczu, tłustego mięsa, 70% chudego. Tutaj mam słoninę, mam podgardle, również tłuste, karkówę i szynkę. Wszystkiego mam 8 kg. 3 z haczykiem wyjdzie tłuszczu, który zmielę na bardzo drobnym oczku. Mięsko pierwszej klasy, jeszcze przy krojeniu, przygotowywaniu je na kawałki do maszynki, podcinam wszystko co tłuste, dorzucę do podgardla i słoniny i na szarpaku zmielę ładne mięsko. Jest tak często, że jak daję polędwiczki bądź pierwszej klasy mięso, nie używam szarpaka w maszynce, a kroję je po prostu, ciapię je jak najdrobniej. Najpierw w kosteczkę centymetrową, potem jeszcze tasakami ten. Ale dzisiaj trochę tego jest. Chcę się w miarę szybko ogarnąć. Użyję szarpaczka. Zamiast słoniny i podgardla możemy dać boczek. Dlaczego ja dzisiaj nie daję boczku? Bo nie znalazłem go w sklepie. Po prostu zastąpiłem to słoniną i podgardlem. Ci, co lubią tłuszcz, a wiemy doskonale, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc musi być tłuszcz. Bo wielu mówi, żeby było chudziej, to chudziutki tylko boczuś. Później są niezadowoleni, bo wióry wychodzą w kiełbasie. Przyprawy, oczywiście sól, pieprz ziołowy, majranek, czosnek niedźwiedzi i woda. Zabieram się do porcjowania, do mielenia i później wyjmiemy nadziewarkę. Będziemy to wszystko nadziewać. Zaczynamy. Słonina. Piękne, świeże podgardle. A tutaj mamy szynka 3 kg, 2,5 kg. Proszę bardzo. Karkówy. Teraz krojąc i czyszcząc na drobno, tak jak mi się dostaje do maszynki mięsko, wycinam tłuste raz, a czyste mięsko dajemy tu.
Mięso kupuję zawsze w jednym, tym samym miejscu, jak jestem tu u siebie, więc często nie jestem zaskoczony, co znajduję w środku, na przykład karkówki, ale widzę, że mam ładną, dużą karkówkę, miejscami mocniej przerośniętą, dlatego oddzielę te przerośnięte rzeczy i je zmielę na największym sitku. Dlatego będziemy mieć 3 rodzaje mięsa. Pierwsza klasa to jest same chudziutkie mięsko. Proszę, wykrajam wszystko ślicznie z karkóweczki. Druga klasa to są właśnie przerosty z karkówki. I tu ten piękny marmur trafia do drugiej klasy, który będzie właśnie mielony na dużym sitku. No i szarpak, same czyste mięsko. Lecimy dalej. Pierwsza klasa. Druga. Pierwsza. I druga. I czyste, piękne mięsko. Na pierwszą. Właśnie do szarpaka, a ja często jeszcze Wam pokażę po prostu paseczki. I takie kawałki uwielbiam. W kiełbasie szczególnie, która idzie do wędzenia. Ale to szarpak robi nam prawie tą samą robotę. Mięsko jest gotowe do mielenia. Pierwsza klasa pójdzie na szarpaku. Druga klasa pójdzie na największych oczkach. I słoninkę na średnich. Małych dziś nie używamy. Mam pięknie, jak widać, 3 rodzaje mięska. Teraz co proponuję dla początkujących, bo ci, którzy nie mają zbyt dużo sił, a mają większą ilość mięska, tak jak ja, 8 kg. Ja przyprawy podzielę na 3. Wyrobię po 3 minuty każde mięsko. Później je złączę i jeszcze przez minimum 6-7 minut będę wyrabiał. Ogółem myślę, że kiełbasa potrzebuje 15 minut ręcznego, dobrego wyrabiania, cały czas mieszając to, tak? Fajnie jest, jak przemieszamy sobie oddzielnie, później złączymy. Zobaczycie sami zresztą. Ja zrobię oddzielnie i zmieszam to wspólnie. Ale na razie waga i idealna gramatura przypraw, które dajemy do środka. A zaczniemy od soli. Ja użyję morskiej jodowanej. Soli dajemy 16 g na kilogram, 18, 20. Ja wypośrodkuję, dam 18, czyli 8 kg razy 18 to jest 144 g. Ważymy, żeby wszystko się zgadzało. 15 i 15 mamy 48. Pieprz czarny 2 gramy razy 8 to się równa 16,
podzielić na 3. 5 i 3. Proszę bardzo. Jest 5 i 3. Ops. I kolejne. Na 1 kg mięsa dajemy 100 ml bardzo zimnej wody. Ja teraz dam po 200 ml do każdego z mięska, a resztę 400 ml dodam, jak będę łączył nasze 3 mięsa. Wyrabiamy. Cóż za zapach. Mięsko już mi się pięknie klei po tych 3 minutkach. Przełożę je tutaj, bo w tej misce dużo lepiej mi się wyrabia. Takie wyrabianie 3-stopniowe na pewno sprawi, że nasze wszystkie przyprawy będą idealnie rozłożone w naszej kiełbasce. Właśnie teraz dodaję kolejne 400 ml i wszystko łączymy w jedną piękną całość. Pięknie, pięknie puściła klej. I zapach, i wszystko. Połączenie czosnku z mięskiem to jest magia. Proszę bardzo, jak się pięknie klei. Tak pięknie mi się to klei. Teraz jest ostatni moment, żeby spróbować na smak. Mięsko jest ok. Jest ok. Jeżeli nie lubimy surowego mięsa, próbować można, tak jak ja tu zrobiłem, małego kotlecika wrzucić na patelnię, zrobić sobie, usmażyć i spróbować. Pamiętajcie, z majrankiem, z czosnkiem, pieprzem musicie indywidualnie dopasować swój smak. Jak wspominałem, jedni uważają, że 15 jest dobrze, drudzy, że 20 gram. Ja wypośrodkowałem, dałem 18, bynajmniej z soli, a resztę ja daję po 2 gramy na kilogram, tak? Ja tu zawsze mówię o dziesiątkach, żebyście nie pomylili, dlatego cały opis zostawię pod filmem i całą gramaturę wszystkich ziół, jakie ja dodaję do mojej białej. Jest pod spodem. Nie owijamy. Ja to teraz odstawiam. Część garów do mycia. Namoczę jelita, składam maszynę i kręcimy kiełbaski. Jelita mam wieprzowe. Namoczę je. Najpierw je wypłukam w wodzie. One mają mnóstwo soli. Zresztą zaraz zobaczycie, ile zostanie na dnie. Po czym, jak je wypłukam, zaleję je wodą o temperaturze pokojowej i odstawię na godzinę, by odmokły. A tu widzicie pod spodem, ile soli mi się zebrało. Także wypłukuję. Wodę wylewam i zalewam drugą, odstawiając na godzinę. Ładnie wszystko mi poszło. Jelita
Moczą się pół godziny, więc dam im jeszcze pół godziny. Maszynka wyjęta. Mięso odłożę do zimnego miejsca. Oczywiście, że to jest bardzo ważne. A ja mam pół godziny na małą kawkę i chwilę odpoczynku. Teraz po upływie godziny delikatnie wyjmuję sobie każde jelito i pod letnią wodą jeszcze je przepłukuję. Widzicie jak ładnie? Robię to dwukrotnie. Takie jelito odkładam sobie już do naczynia, z którego będę je brał na nadziewarkę. Jedną końcówkę kładę sobie z jednej strony, drugą z drugiej. Nadeszła ta chwila, w której będziemy nabijać naszą kiełbaskę. Ja użyję nabijarki, można maszynki, ale tu dam sobie radę sam. Przy maszynce wręcz wskazane są 2 osoby, żeby szło to sprawniej. Tutaj podnosimy, nabijamy z tej strony dokładnie, żeby nie było powietrza. Nie uwierzycie, ale zabrakło mi miejsca na karcie. Idę, zgram to wszystko i jeszcze raz pokażę, jak nabijam. I tak to jest, zawsze jak dobrego gadulca walnę, to się nie nagra. Dobra, teraz już podejdźcie bliżej, nabite jest. Tutaj od razu pamiętamy, lekko olej na rurę, żeby był poślizg. Hopa, 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 hop. Nakładamy. Naciągamy delikatnie, ale dobra, podejdźcie bliżej. A jeszcze jak mi się tu uda nałożyć, troszkę farszu wypuszczam. Wtedy dużo łatwiej jest, nie za dużo, ale jelito ładniej nam się poddaje, jak mamy tu taki stożek. I delikatnie, powolutku naciągamy tak, żeby równo na środeczku było. Końcówka tak samo, jak trochę nam już mamy. Zawiązujemy supełek. Pozostawiamy, bądź dla estetyki obcinamy. I lecimy. Teoretycznie ona sama nam schodzi. I kręcimy ślimaczka. Końcówkę już zostawiam, wyciskam i również związuję. Hop. I powtarzam tą czynność. Jak ją zawijamy, łapiemy na takie kawałki, jak nam pasuje. Hop. Następne. Delikatnie ściskamy. Raz, dwa. Ściskamy. Czy tą końcówką, czy tą. Hop. Ściskamy.
Hop. Hop, malutkie, większe. Kto co lubi. I gotowy następny krążek. I powtarzamy tą akcję jeszcze raz. Troszkę. Ja ją łapię tak tu dwoma i tu dwoma. Widzicie to? Tu i tu. I równolegle. Nie dobiłem maszyny, więc teraz to zrobię. Albo nie, zrobię to, bo mi zabraknie i będę się denerwował. Sprawdzę, czy dobrze mnie widać. Bardzo dobrze. Kolejne piękne pęto jest zrobione. Już wiem, czemu miałem z poprzednim taki duży problem, bo już zauważyłem to przy płukaniu. Po prostu jelito było dużo cieńsze. Wręcz takiego grubszego kabanosa można by było z tego zrobić, jakbyśmy to mocniej przewędzili, bądź w piekarniku doprowadzili do pełnej mocy. Kabanosowej oczywiście. Tak jest pięknie. Lecimy z następnym. Czekajcie. Może stąd będzie lepiej widać. Jest fajnie. Te idą już do garnka. Zaraz zobaczymy, jak wygląda i smakuje. A tak prezentuje się nasza kiełbaska po wyjęciu z wody. Jest moc. Jest moc. Kochani, samych smacznych dni. Pychota. Polecam.